Serdecznie zapraszam do odcinka 34 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Masoni, część 3. W poprzednim odcinku 33 opowiedziałem o zmianach zachodzących w cechach masońskich. W tym odcinku opowiem o przełomowej dacie 1717 roku, w którym założono Wielką Lożę Masońską. W 1717 roku nastąpił wielki zamach stanu i założono Wielką Lożę i masonerię spekulatywną, którą obecnie znamy jako masoneria, na ustalonych podstawach, z rytuałami, zasadami i konstytucją sporządzoną we właściwej formie. Ta właśnie data 1717 uważana jest za oficjalny początek historii masonerii. Zanim jednak zaczniemy podążać drogą zakonu przez tak zwaną erę Wielkiej Loży, konieczne jest cofnięcie się i zbadanie początków filozofii, która połączyła się w 1717 roku z systemem masońskich murarzy rzemieślników. Według niektórych sceptyków co do tajemnic masonerii, system zapoczątkowany w 1717 roku nie istniał przed tą datą, ale został wymyślony, ogłoszony i przekazany światu przez doktora Desagulliersa, doktora Andersona i innych, którzy następnie założyli Wielką Lożę Anglii. Pan Patton w swojej broszurce Początki masonerii, eksplozja teorii z 1717 roku wskazuje na niedorzeczność tego twierdzenia. Teoria z 1717 roku przypisuje ludziom o wielkich charakterach wynalezienie systemu zwykłego oszustwa. Wystarczy przestudiować rytuały masońskie, aby dojść do wniosku, że nie było żadnego motywu dla tego oszustwa. A ponadto jest mało prawdopodobne, aby wspomniani wcześniej dwaj duchowni mogli sami wymyślić tę historię. Dziennik Eliasa Ashmola jasno dowodzi, że ceremonia inicjacji masońskiej istniała w poprzednim stuleciu, co wyraźnie dowodzi, że dr Anderson i Desaguliers zrewidowali, ale nie stworzyli rzekomo opracowanego przez nich rytuału i konstytucji. Chociaż rytuał masonerii jest sformułowany we współczesnym, ale nie klasycznym angielskim, krążące w nim idee z pewnością noszą ślady skrajnej starożytności. Główną ideą masonerii jest strata, która spadła na człowieka, i nadzieja na jej ostateczne odzyskanie, i nie jest w rzeczywistości niczym innym jak starożytną, tajemną tradycją. Niektórzy autorzy masońscy przypisują wolnomularstwu dokładnie tę samą genealogię, co wczesna kabała, twierdząc, że pochodzi ona od Adama i pierwszych patriarchów rodzaju ludzkiego. Przekazywana następnie poprzez grupy mędrców egipskich, Chaldejczyków, Persów i Greków. Pan Albert Churchward kładzie szczególny nacisk na egipskie pochodzenie, przypisując mu element spekulacyjny w masonerii. Brat Gold i inni masoni nigdy nie zrozumieją znaczenia i pochodzenia naszych świętych dogmatów, dopóki nie zbadają i nie odkryją tajemnic przeszłości. Według Churchwarda badania te ujawniają fakt, że druidzi, gimnosofiści z Indii, magowie z Persji i Chaldejczycy z Asyrii, wszyscy oni mieli te same obrzędy i ceremonie religijne, jakie praktykowali kapłani wtajemniczeni do ich zakonu, którzy złożyli uroczystą przysięgę, że będą trzymać doktryny w głębokiej tajemnicy przed resztą ludzkości. Wszystko to płynęło z jednego źródła – Egiptu. Churchward cytuje przemówienie wielebnego doktora Williama Dodda, wygłoszone podczas otwarcia świątyni masońskiej w 1794 roku, który wyśledził pochodzenie masonerii od
pierwszych astronomów na równinach Chaldei, mądrych i mistycznych królów i kapłanów Egiptu, mędrców z Grecji i filozofów z Rzymu. No cóż, Albert Churchward, podobnie jak William Dodd, wskazuje głównie na egipskie pochodzenie masonów, chociaż nie wyklucza Indii, Persji i Asyrii. William Dodd uzupełnia listę o Grecję, Rzym i astronomów z równin Chaldei. Parę słów o Chaldejczykach. Chaldejczycy byli starożytnym ludem posługującym się dialektem języka aramejskiego. Dla wyjaśnienia, językiem aramejskim posługiwano się na terenie Palestyny. Istniały dwa dialekty, galilejski oraz judejski. Różnice wynikały z religijnej separacji Rzymian i Samarytan. Językiem aramejskim, ewentualnie hebrajskim, miał posługiwać się Jezus Chrystus i jego uczniowie, opisani w Biblii. Po aramejsku spisane są niektóre fragmenty Starego Testamentu. Jak również język hebrajski biblijny odznacza się wieloma naleciałościami z aramejskiego. Wojska Chaldejczyków najechały obszar Babilonu i pod koniec VII wieku przed naszą erą stworzyli państwo nowobabilońskie. Imperium chaldeckie upadło w 539 roku przed naszą erą w wyniku najazdu króla perskiego Cyrusa II Wielkiego. Astronomowie chaldeccy obliczyli długość roku astronomicznego z dokładnością do 2 sekund. Ze względu na wysoki poziom nauki osiągnięty przez ten naród, w późniejszych czasach używano terminu Chaldejczyk na określenie mędrca, a szczególnie astronoma. Starożytni Rzymianie nazywali astrologów Chaldejczykami, niezależnie od narodowości. Czy wśród mędrców egipskich, czy genialnych astronomów chaldeckich należy szukać źródeł masońskich? Trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Nadal jednak pozostaje aktualne pytanie, w jaki sposób te tajemne tradycje dotarły do masonów Zachodu. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 34, w którym opowiedziałem o teoriach pochodzenia masonerii. Serdecznie zapraszam do odcinka 35 pod tytułem Masoni, część 4.